Umówmy się, że w Polsce lotnisk mamy kilkanaście. Ale czy wiedzieliście, że też mamy takie specjalne, opuszczone? Dziś zabierzemy Was na wyprawę do niegdysiejszej lotniczej bazy wojskowej w Debrznie, gdzie stacjonowały polskie siły powietrzne. Lotnisko opuszczono dopiero w 1999 roku, a jego przeznaczenie zmieniało się przez następne lata. Teren jest bardzo rozległy i zachowało się na nim wiele ciekawych i zaskakujących obiektów. To co? Zaczynamy wyprawę. Siema, z tej strony Urbex History. Te 3 drogi prowadzą do schronu hangarów, a ponieważ są to 3 drogi... A nasz też jest 3, to musimy się podzielić. Zgadza się, ja biorę lewą stronę. Ja biorę tamtą. No to podzielone. Na razie. Na razie. Teren całego tego lotniska to jest śmieszna akcja, bo niektóre właścicielem jest Agencja Mienia Wojskowego, był tutaj też tor wyścigowy i tak dalej, ale właśnie niektóre obiekty są bezpańskie i nie ma tutaj żadnych zakazów, żeby wchodzić. Możecie sobie tutaj wejść i to pozwiedzać, oczywiście nie niszcząc, tak? A ja idę szukać, w sumie to już znalazłem pierwszy schronohangar. Znajduje się w tych 3 drogach 12 schronohangarów, czyli można łatwo podzielić, że po 4. Zapewne Kuba powiedział to do aparatu, więc nie wrzuci tego ujęcia, jak zazwyczaj. I wszystko, co mówię ciekawszego, to on powtarza, a potem rzuca to i wychodzi na fajnego. Ten miał numer 7, znaczy ma nawet numer 7, a ten numer 5. Łącznie ich było 12. Baza jest to 9. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, i w skład którego wchodziły takie samoloty jak LIM-2, LIM-5 i MiG-21. Zresztą mogliście, podobna baza, tylko że to była w byłej Jugosławii, odwiedziliśmy ją tam, co po lasach były właśnie jeszcze zaminowania. Tam też służyły MiG-21, więc te same samoloty latały. Ale kazam, Sordo, nie wybieram cię. Iść na całość, wybieram bramkę numer 2. Dobra, nic nie działa. No przynajmniej zrobiła się jakaś luka, tylko... Dobra. Żeby nie było, że jestem gruby. Albo jestem za gruby, albo tu jest za wąsko. O, może. I to by było na tyle. Jeszcze z takich ciekawostek, właśnie ten 9. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego wchodził w 4. dywizjon, w 4. Pomorski Dywizjon Lotnictwa Myśliwskiego. Tutaj właśnie trzymali te MiG-i 21 i drzwi były przesuwane, z tego co mi się wydaje, prawdopodobnie hydraulicznie. Tak. Nawet tak zwrócicie uwagę, to w tym miejscu są szyny takie prowadzące tą całą konstrukcję. A tu chyba były w środku siłowniki, tylko no ja się tędy nie zmieszczę. Może Łukasz by się zmieścił. Ale tam z drugiej strony widać światło, widzicie? Może da radę wejść od drugiej strony. No dobra, to wbijamy. Tu jakaś słoma wystaje. Co to jest? Ty, tu są jeszcze jakieś takie... Nie mam bladego pojęcia. O, tego typu boczne takie odnogi. Ale one są ślepe, donikąd nie prowadzą. O, zobaczcie, tu jeszcze jest skrzynka chyba. Była kiedyś skrzynka z prądem, dokładnie tak. A tu mamy, o, i tu jest to samo co było wcześniej. Czekajcie. Do czego mogły służyć takie odnogi? Może to jakieś techniczne coś? Ale to jest puste. A no tak, techniczne. Widać tam nawet w środku jakieś okablowania. O, resztki okablowania. Jeszcze wiszą puszki. Zanim pójdziemy tam dalej do wejścia do strony hangaru, chciałbym się z Wami podzielić czymś, co ostatnio odkryłem. Na pewno większość z Was też podróżuje tak jak my, robi zakupy online, a okazało się, że można za to płacić mniej. Jest taka strona Letyshops działająca na zasadzie cashbacku. Zakładacie tam konto w kilku prostych kliknięciach, wybieracie spośród 2000 sklepów, robicie zakupy. Jest tam na przykład też Booking.com, Allegro. My często używamy Booking.com z wiadomych przyczyn. I część tych pieniędzy zgodnie z wyświetlonym procentem wraca do Was. Te pieniążki sobie możecie potem wypłacić na swoje konto bankowe,
czy na konto PayPal, jeżeli takie macie. Bez kitu jest to bardzo przydatne, sami z tego korzystamy, a co najciekawsze, jeżeli korzystacie przez przeglądarkę komputerową, sobie możecie taką wtyczkę ściągnąć, która Wam będzie pokazywać w danym sklepie, czy za to i jakie są cashbacki oraz zmianę cen na przestrzeni tam jakiegoś czasu, czy ta cena szła w górę, czy w dół i tak dalej. Jeżeli ktoś z Was byłby tym zainteresowany, no to umieszczamy Wam pod tym filmem link do Letyshops, a my chodźmy dalej szukać wejścia do schronu hangaru. Wariaty, jak tam u Was? Ja szukam tylnego wejścia do jednego ze schronów. O, Ja mam 2 schrony, jeden zamknięty z plombą, w drugim była otwarty tak na kawałek, ale tyle dobrego, że udało mi się tyle dłoń wcisnąć. Nie wcisnąłem się cały, też jakiegoś tylnego wejścia poszukam. właśnie szukajcie wejść od tyłu, bo widzę, że są wszystkie pootwierane. Wchodzimy. No i tak to wygląda od tej strony, a jak zapalę lampę? No dobra, trochę się rozświetliło. O, tu są te drzwi stalowe leżą, które były prawdopodobnie z tamtej strony zainstalowane. Czytałem, że, przepraszam, że kiedyś tutaj właśnie trzymali zboże, przechowywali, a teraz no to widzicie, nic nie ma. Ani zboża, ani samolotów, tak? Ale pozostały takie worki. Tu. Wszędzie walają się opony i pewnie możecie się zastanawiać czemu. Ponieważ właśnie w momencie, kiedy zaczęły w swoje ręce przejmować to firmy prywatne, zaczęły również otwierać swoje prywatne interesy. Między innymi był tutaj tor, gdzie z opon robili po prostu sobie barierki. 24 V było zasilanie tego całego wynalazku. Numer 18, nie wiem co on mógł oznaczać. 182 numer tutaj. Dobra, idę poszukam innych. Może jeszcze tam się jakieś, że tak powiem, gadżety zachowały. Zobaczcie, to jest metal. I nie myślcie, że jeśli ten schron jest otwarty, to znaczy, że wszystkie są otwarte i do niczego nie służą i są puste. Bo tak naprawdę z tych 12 tylko 2 są otwarte, a reszta służy jako zwyczajne garaże lub miejsca do przechowywania chociażby zboża. Więc tak naprawdę coś, co kiedyś służyło szybkiemu atakowi, wojnie, obronie terytorium, teraz służy do przetrzymywania zboża czy jedzenia. Wszystko zamknięte na 4 spusty. Jak zaspałeś, to kombinuj dalej. Bo tu już nie ma miejsc. Zamknięte, bo nie czynne. Zobaczcie, 4. stron, który odwiedziłem, świeża kłódka. Ale w sumie tak. Ani tego nie przesunę, ani tu się nie zmieszy. To jest maks, co może być. Przysłowiowa kaczka. No dobra, to krzyknę na radiu do chłopaków i do którego z nich będę dołączył. Ostatnim punktem naszej dzisiejszej wyprawy będzie wieża kontroli lotów i ona jest najciekawsza, więc zostańcie z nami do końca i nie przegapcie tego. O proszę, ja chodzę, szukam, a ten jest otwarty. Palenie wzbronione. I takie coś spotykamy prawie na każdym obiekcie wojskowym. Strasznie dużo było takich informacji. No ale to ze względów bezpieczeństwa. Tutaj co mamy? Osobom nieupoważnionym zabrania się obsługiwania bramy. No okej, no ja nie będę musiał, bo jest brama otwarta. Stara polska dobra konstrukcja, Grecja nie ma nic. Zobaczcie, to jest moja dłoń. No czyli na takie moje 2,5 dłoni. Z tej strony kątowniki, znaczy no tak, no metalowe, to też wszystko zbrojone widzę, a sam dół wykonany z metalu, bo tutaj już, o tu był zamek chyba, tak, oj zobaczcie, jest przepalony palnikiem, widzicie, w tym miejscu, tam dalej jest puste, więc możliwe, że jakiś tu wchodził rygiel, zobaczmy z tej strony, ale prawdopodobnie tak było, no nawet tu jest taka zapadka. Czyli tam to było długie, po prostu wskakiwało w środek i się blokowało. MiG-15 no to konstrukcja z końca lat 40. Z ciekawostek brała udział w wojnie koreańskiej. Samolot, który osiągał mniej więcej ponad 1000 na godzinę, 1000 z kawałkiem bodajże, więc przekraczał prędkość dźwięku. Jego następcą był MiG-21, trochę szybsza maszyna skonstruowana
w latach 50. na licencji radzieckiej oczywiście. Prędkość maksymalna 2000, tam bodajże 130 km na godzinę. Brał paliwa ze sobą 2600 litrów, więc naprawdę szybki skurczybyk. Masz stojankę numer 69. Po lądowaniu będę kołował drogą Alfa na stojankę numer 69. I wylądował. Jedziemy teraz drogą kołowania, gdzie niegdyś przejeżdżały MIGI 21 albo MIGI 15. Za nami właśnie znajdują się te schronohangary, a my jedziemy na pas. To jest urbexowa droga kołowania, nie jest to o czym wam wcześniej mówiliśmy, ale był tutaj kiedyś tor samochodowy, to chyba drift ćwiczyli, no teraz jest wszystko opuszczone, jak widzicie. I dawaj bokiem. Do odcinki! Przycięła się kamera Łukasza, ale jedziemy dalej! Malina, filmowy samochód, filmowe paliwo! Kamera Konrada się boi i się zawiesiła. O, przewracają się z tyłu butelki! Dobra, wyjechaliśmy. Za mną znajduje się pas lotniska w Debrznie, jest dosyć świetnie, bo otwarta przestrzeń, długość 2,5 km, szerokość 60 metrów, kierunek 0725. Z ciekawostek, na przykład Warszawa ma skrzyżowane pasy 1.1, 2.9, 1.5, 3.3. No i co, zaraz jedziemy do bazy technicznej, a wy możecie zobaczyć to, bo nie możemy wejść dalej, jak widać, grozi to śmiercią, a my nie chcemy umrzeć. Za mną znajduje się pas w Debrznie, jest trochę wiecznie, Konrad nawet nie wiedział jak zarymował, a jeżeli chcecie zobaczyć naszą 16, to u góry macie kartę do niej. Tam trochę dukam, ale przecież się uczę, no. Nawet Tupak zaczynał. Przecież się uczę, bo mam słowiańską duszę. Mamy zaplecze techniczne, wszystko pootwierane. Fajnie to wygląda, co? Takie kurcze przejście. Wy zapewne tego nie zobaczycie, ale z powietrza widać, że te drogi układają się w ósemkę. Zapewne, że łatwiej się jeździło, podjeżdżało i odjeżdżało do tych wszystkich hangarów. Dostęp do, wiesz, właśnie Wszędzie. do hangaru, no. Kula to idealny kształt, a dwie kule to już w ogóle. Lotnisko to można powiedzieć takie małe miasteczko. Wiadomo, najważniejsze samoloty, ale bez każdego trybiku nie miałoby to sensu. Mianowicie jest pas, jest lotnisko, jest wieża kontroli lotów, są hangary, w których są naprawiane samoloty, ale również są bazy techniczne jak ta, w których naprawiany jest sprzęt, który obsługuje te samoloty, sprzęt handlingowy. Oczywiście musi być również baza paliwowa. Jak baza paliwowa, to i straż pożarna, karetka pogotowia, więc znajdziecie tutaj wszystko. Stołówka do jedzenia, jakiś oddział szpitalny, jak nie, no to medyczny. No, tak jak mówiłem, małe miasteczko. Tutaj zapewne przechowywano właśnie sprzęty, które obsługiwały lotnisko. Aha, widać. Stare czasy. Układ Warszawski gwarantem pokoju. Tak się trochę śmiałem kiedyś na studiach, jak bardzo starzy wykładowcy, jeżeli byśmy puścili im Sowiecką Sojuzę albo inne radzieckie piosenki, to niejednemu się łezka wokół kręciła. Także właśnie tak. Stary układ polityczny, żelazna kurtyna, wschód-zachód. No i jest pamiątka. Układ Warszawski gwarantem pokoju. No ale no dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze znajdziemy. Nie wiem, czy jest słychać ten dźwięk w tle, ale słychać samolot. Możliwe, że coś będzie startować, bo tutaj są czasami organizowane skoki spadochronowe. Ale też jeżdżą traktory, bo ten teren zielony wokół pasa jest zasiany. No i normalnie sobie jeżdżą traktorami, dlatego w tych hangarach niektórych mogliście widzieć właśnie zboże i tak dalej, albo środki ochrony roślin, a u Łukasza było pozamykane, bo możliwe, że tam było właśnie jakieś łatwopalne substancje. No kolejny pusty hangar. Jeszcze się pokręcę w okolicy. Nie wiem, czy cokolwiek tutaj zostało. A jeżeli nie, no to jedziemy w najciekawsze miejsce, czyli na wieżę. Tutaj mnie coś zaciekawiło, mianowicie jakiś mały budyneczek. Nie wiem, co to jest. Wyłączony z eksploracji. W środku opony, Majoro. Ciekawe, co to było. Jeśli wiecie, to mówcie, piszcie w komentarzach. Ja zaraz postaram się sprawdzić, może znajdę na to odpowiedź i wam wtedy przekażę kolejną wiedzę. Tu chyba jeszcze jest element jakiejś starej mapy. Oczywiście. Zobaczcie. Ludowe Wojsko Polskie.
w obiekcie, w obiektywie. Nie wiem co to było, ale tak, niestety orzeł bez korony. No, to właśnie te stare czasy, no. Orzeł w koronie to oznacza właśnie to niepodległe państwo. Tym niepodległym państwem, mimo tego co oficjalnie mówili, nie byliśmy. Ale tu nie chcę wchodzić na kwestie polityczne. To właśnie ten pułk lotniczy był za czasów Ludowego Wojska Polskiego, więc te ślady przeszłości, ślady tej komunistycznej przyszłości będą widoczne wszędzie. Ten domek jest ciekawie pomalowany. Jestem ciekaw, czy to zostało z tych czasów, czyli z końca lat 80., początku 90. te malowanie, czy później to pomalowano właśnie w barwy takie wojskowe, które się zlewają z otoczeniem. No, zobaczcie, na przykład tamten już jest normalny, ale znowu te hangary ewidentnie widać, że to jest stare malowanie. Jeszcze zostało, tam również jest to malowanie. Więc na pewno służyło to kamuflażowi. Tak jeszcze spoglądam na mapę, a myślałem, że coś tam jest, ale tam już nic nie ma. No więc będę szedł do chłopaków. Nagrywałeś coś na Instagrama? No właśnie nagrywam. A wiesz, że robiłem głupie miny? A przy okazji dajcie łapki w górę dla tego pana, który cały czas tutaj lata nad nami. No dobrze, mili panowie, to co? Mamy ogarnięte 2 punkty i jedziemy teraz na ten najciekawszy, czyli na... Najlepszy wieże kontroli lotów! Najlepszy wieży. Najlepszy wieży. Na najlepszy wieży kontroli lotów. Elo! Wjeżdżamy w ten beat jak pod kosz LeBron. Teraz gwóźdź programu, czyli wieża kontroli lotów. Zapraszamy. Jestem ciekaw, bo to jest 4-piętrowy. Ciekaw, czy będzie płytę z góry widać. No jestem też ciekaw, nie wiem, chodnikową, CD. Kompaktową. Na pewno jakąś płytę zobaczymy. Nie no, sądzę. Musi być widać płytę, no to jest wieża przecież, no kontroli lotów. Jak Ale wiesz, przez te lata mogła już płyta zarosnąć. A wieża zmaleć. Tak, Ludzie się mogła osiąść. Jeśli tu wszedłeś, to już nie wyjdziesz. O nie. O nie. I kocham BMW. 3,5 czy te 7 najlepsze? Nie, no, nieważne. 3,5 połowa 7. Cóż to jest? Oryginalne wojskowe napisy jeszcze. Nie, to jest oryginalna wojskowa farba. Czyli kolejne wybebeszone pomieszczenie. I gniazdka, które znamy z takich miejsc. W sumie w tym wypadku góra jest najciekawsza, no to nie ma co tu się kręcić, szczególnie, że wszystkie piętra są wybebeszone. O, pomieszczenia specjalne. Halo? Otwarte to jest? Ty, czujcie, są jeszcze jakieś gazety. Ale nie, to były gazety, które były na ścianach, bo to było wygłuszone. I te gazety były pod. Co tu jest napisane? Płyty, dzwonek, radio, biuro, wykonawcy. 31 maj 85, czajcie? No i właśnie o to chodzi na urbexie. Czasami to się wydaje, że już nic nie znajdziesz, a za chwilę znajdujesz pod tapetami gazety jeszcze z czasów PRL i co najlepsze, że na ścianie ktoś się podpisał pod tą tapetą, której nie było widać, że oni to wykonali. Ale jaja. A tutaj, no już nie wiem czy z pracy Rady MON. Nadzwyczajne posiedzenie ministrów w sprawie NATO. Może jakaś gazeta taka typowo wojskowa. Nie wiem, ale że tego tutaj naprawdę... Aha, żołnierz! Żołnierz, tu jest napisane o wolności, może wolności. Więc albo przyszłości. Nie, bo się nie zgadzało. Ale no... Bardzo fajne znalezisko, mega się jara. Jestem ciekawy, czy wojskowa wieża była podobna do zwykłej, takiej co teraz funkcjonuje, czyli znajdowało się parę obszarów, obszar kontroli, obszaru, paradoksalnie, obszar podejścia, grant, czyli ten obszar, gdzie samoloty kołują. Dziwne pomieszczenie w ogóle, co? Możliwe, że na przykład tutaj był jakiś, wiesz, pokój nietelefoniczny, jakby to na... radiolokacyjny. Ewentualnie coś na zasadzie, nie wiem, delivery, zgłaszanie z różnych miejsc Polski, wiesz, właśnie planów, składanie planów lotu. Albo właśnie, wiesz, kontakt radiowy, żeby, nie wiem... Nie wiem, nie jestem kontrolerem, nie znam się.
Dokładnie, to się nie wypowiem. Widzieliście schody na górę? Jak będziemy mieli trochę szczęścia, to może nagramy tą Cessnę, co tam tak sobie śmiga, nie zważając na wiatr. Co rozgoni? Może ona rozgoni ciemne, skłębione zasłony. I teraz co ty powiesz do kamery? Widzieliście tą salę na dole taką? Widzieliśmy. Co to było? Jakiś Nie wiem, nabor M2 było opisane? Radiolokacyjną, delivery, coś takiego, no nie wiem, no Tutaj? ja tu nie powiem. No tutaj też to jest wygłuszone. Aha, rzeczywiście to jest powygłuszone. Patrz, Warszawa. WWA? Tylko do góry nogami. Tablica informacyjna. Może to był jakiś pokój, właśnie zbiórki przed lotami. Tutaj przychodzili piloci, odprawy. Może w sumie na wieży. jest wygłuszony, wiesz? No. Nieprzyjaciel słucha, no nie? Zawsze chciałem wejść na taką wieżę kontroli lotów. Co prawda bardziej myślałem o lotnisku cywilnym i działającej wieży kontroli lotów. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A teraz sobie wyobrażam, jak na starych czasów tutaj wojskowi wychodzili 7 rano, piją kawę, tu ich koledzy lotnicy kołują i sobie patrzyli właśnie, jak życie pułku trwało. Chłopaki wbili na górę, ale ja sobie tutaj jeszcze zajrzę na ten strych. Mundury? Bez kitu. To są wojskowe mundury, zobaczcie. To są wojskowe mundury. Jeszcze jest orzełek w tym miejscu. A to jest strasznie mokre. Przybliżę wam. O, jest jeszcze orzełek. To jest chyba kurtka. To też jest kurtka. Tam są dalej spodnie. O, dokładnie. A te są czarne, czyli to są... Nie wiem, która służba miała czarne. Może właśnie, nie wiem, czołgiści chyba mieli czarne. Patrzcie, jakiś dyplom tutaj był. O. Dyplom, no ale nie wiadomo za co. Kurde, myślałem, że piwnice są najciekawsze. Zobacz, tam mamy drabinę, możemy wejść na górę. Gdzie jest ta drabina? Masz? Masz? Tak. Tak, masz. Już dawno chcieliśmy nakręcić opuszczone lotnisko. Ostatni raz mieliśmy w jakimś filmie letnisko i dużo osób pisało nam w komentarzach, że to myślało, że to będzie lotnisko. Ale słuchajcie, mam do was jedną prośbę. Jeżeli by się tutaj trafili, to nie róbcie czegoś takiego, co jest za mną w tle. Ani czegoś takiego. Nie ma sensu. To, że tutaj wolno wchodzić, to nie znaczy, że to wolno niszczyć. Wyżej nie wejdziemy. Jeszcze komin. Lubię takie dachy. Jestem specjalistą od dachów. Może ja dekarzem powinienem zostać. Może. Zobaczcie, jak nam się pod koniec trafiło. Jeszcze skoczkowie. O, ląduje, 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 ląduje. Nie wiem, czy ja bym tak skoczył. Musieli do mnie wypchnąć. I co, wyląduje w pszenicy? Zobaczcie, jak pięknie się położył. Tam gdzieś leciał drugi, ale go nie mogę zlokalizować. Dobra, mam go. Ten chyba w tandemie skakał. Zobacz. Nie, sam jest. Czy w tandemie? Nie wiem. Ale kurde, jak leci. Pa. Skurczybyk. No i siedzi w pszenicy. Są. Koty. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym wojskowym lotnisku. Najwyższy punkt, na jaki da się wejść pieszo, nad nami samolot, za nami płyta, a przed nami... Nie jesteśmy tu sami. Subskrybujcie! Subskrybujcie. Miłego! Pa. Dawaj wyżej! Jeszcze wyżej! Dawajcie łapki w górę, to wejdzie na dach! Dobranoc.